Siemanko, z tej strony Anton, a to jest trzeci odcinek skryptownika do Farming Simulator 25. Słuchajcie, ile razy marnowaliście czas, powoli tocząc się nowo kupionym sprzętem ze sklepu przez pół mapy? Wygodnie byłoby po prostu zapłacić za dostawę i mieć maszynę od razu u siebie na podwórku. Dziś pokazuję modyfikację, która dokładnie to umożliwia. W tym odcinku sprawdzimy też zlecenia komunalne na koszenie przydrożnych rowów, automatyczną opiekę nad końmi, a na koniec przeanalizujemy rozwiązanie, które łączy dwa oficjalne DLC, modyfikując dane gry w locie w pamięci RAM. Zaczynamy od modyfikacji Store Deliveries. Zamiast tradycyjnego odbierania sprzętu pod sklepem, skrypt pozwala wyznaczać dowolne miejsce na mapie jako nowy punkt dostawy. Jak to działa w praktyce? Podjeżdżacie w miejsce, gdzie chcecie odbierać zakupione maszyny, na przykład prosto na polu, klikacie lewy Shift, lewy Alt, a na ziemi pojawia się wirtualny pierścień. To właśnie tutaj będą lądować wasze zakupione maszyny. Żeby zapisać tą pozycję, wciskacie dodatkowo klawisz S. Od tej pory każdy kupiony ciągnik, siewnik czy paleta pojawia się właśnie w tym miejscu. Natomiast jeżeli chcecie cofnąć zmiany, wówczas przyciskacie lewy Shift, lewy Alt oraz X i punkt wraca z powrotem pod sklep. Oczywiście wygoda kosztuje. Za każdą dostawę skrypt pobiera 2,5% wartości maszyny. Działa tu jednak limit bezpieczeństwa. Maksymalna opłata to 5000 euro, więc nie zbankrutujecie nawet przy zakupie najdroższego kombajnu. Drugi mod na liście to Communal Services. Wprowadza do gry nowy typ zleceń. Są to kontrakty komunalne. Zamiast pracy na polach kosicie przydrożne rowy, pobocza oraz miejskie skwery. Zarobki są konkretne. Stawka bazowa wynosi $37,5 tysiąca za hektar. Warto wiedzieć, jak to działa od strony technicznej. Gra domyślnie nie śledzi stanu trawy poza obszarem pól uprawnych. Autorzy tej modyfikacji obeszli ten problem wzorem matematycznym. Skrypt na bieżąco przelicza prędkość kosiarki, czas pracy oraz szerokość głowicy, zaliczając postęp misji na podstawie wykoszonego metrażu. Do wykonania tych zleceń potrzebujecie ramion koszących. Dlatego warto najpierw sprawdzić ich cenę w sklepie, żeby policzyć, po ilu misjach sprzęt się zwróci. Co ważne, skrypt automatycznie sprawdza obecność innych modów i blokuje je w przypadku konfliktu z modami Better Contracts lub Contracts Plus. Trzecia modyfikacja to Horse Helper. Skrypt automatycznie czyści i trenuje konie, odpalając się 4 razy na dobę o godzinie 6, 12, 18 oraz o północy. Oczywiście nic nie jest za darmo. Wzór na koszt tego pomocnika jest dosyć prosty. Mnożnik wynosi $2,5 za każdy brakujący punkt procentowy. Przy całkowicie zaniedbanym koniu pełny serwis kosztuje maksymalnie $750. Co ważne, ta kwota jest w kodzie dzielona przez liczbę dni w miesiącu. Przy ustawieniach dłuższych miesięcy pojedyncza opłata jest proporcjonalnie niższa. Od strony technicznej skrypt wykonuje się wyłącznie po stronie hosta lub serwera dedykowanego, dzięki czemu nie obciąża graczy dołączających w trybie multiplayer. Dodatkowo w pliku Lua możecie też łatwo zmienić godziny pracy lub przestawić skrypt na działanie raz na dobę. Czwarty skrypt na liście to Vehicle Statistic Marker. Rozwiązuje problem szukania aktywnej maszyny w długim menu statystyki garażu. Po wejściu do menu, pojazd, w którym aktualnie siedzicie, wraz ze wszystkimi podpiętymi narzędziami zostaje automatycznie przesunięty na samą górę listy. Główny ciągnik dostaje w interfejsie żółty przedrostek ze strzałkami, a podczepione maszyny dodatkowy znacznik. Pozycjonowanie na szczycie listy osiąga się poprzez nadanie zestawowi bardzo wysokich wartości sortowania w tabeli, odpowiednio 20 000 dla traktora i 19 999 dla narzędzi. Piąty skrypt to Mission Times. Modyfikacja ta dostosowuje limit czasu na wykonanie kontraktu w zależności od wielkości pola. Za małe obszary nie dostaniecie dodatkowego czasu, ale przy dużych polach skrypt dodaje nawet 6 dni. Dla pól powyżej 50 hektarów limit jest całkowicie wyłączany. Licznik w interfejsie zmienia kolor na żółty poniżej godziny, a poniżej 30 minut świeci na czerwono. Jeśli chcecie całkowicie wyłączyć limity czasowe dla wszystkich zleceń, możecie to zrobić w pliku Mission Times Lua.
Jest to bardzo proste, zmieniacie wartość tej zmiennej na false. Kolejna modyfikacja ma w języku angielskim mocno tasiemcową nazwę Don't disable steering assist while changing direction. Na polski oznacza to po prostu nie wyłączaj wsparcia kierowania podczas zmiany kierunku. I w zasadzie cała ta nazwa tłumaczy całkowicie działanie tego skryptu. Domyślnie w Farming Simulator 25, gdy na końcu pola wrzucacie wsteczny bieg, linia pomocnicza GPS-a od razu znika i trzeba ją włączać na nowo. Ten mod usuwa ten problem, a linia nie znika podczas manewrowania na nawrotach. Gra pamięta wasz tor jazdy i wyłączy nawigację dopiero wtedy, gdy na dłużej fizycznie zjedzie z pola. Tak więc zero zbędnego klikania. A teraz techniczny majstersztyk, modyfikacja, która nazywa się Nexat PW8. Na start ważna uwaga, do działania tej modyfikacji wymagane jest posiadanie dwóch płatnych dodatków, Nexat DLC oraz Magdon DLC. Jak dobrze wiecie, pliki oficjalnych DLC są najczęściej zablokowane przed edycją, więc skrypt w ogóle ich nie rusza na dysku. Autor oprzedł to inaczej. Podczas wczytywania gry dodaje w pamięci RAM informacje o kompatybilności przystawki PW8 z maszyną Nexat. Dzięki temu sprytnemu obejściu zabezpieczeń możecie bez problemów podłączyć podbieracz Magdon do wielozadaniowego nośnika Nexat i zbierać pokosy trawy czy słomy naprawdę na wielką skalę. Na koniec niezwykle praktyczny mod logistyczny. Farm Pallet Shop. Modyfikacja ta pozwala stawiać małe punkty zakupu palet bezpośrednio na waszym gospodarstwie. Zamiast tracić czas na ciągłe kursy do głównego sklepu, możecie kupować nasiona czy nawozy tuż obok waszych pól. Skrypt wykorzystuje fabryczne mechanizmy gry, dzięki czemu stawienie tych punktów jest proste, a same palety są lekkie i wygodne w obsłudze. I to by było na tyle w trzecim odcinku Skryptownika. Dajcie znać w komentarzach, który z dzisiejszych skryptów najbardziej ułatwi wam pracę na waszych wirtualnych gospodarstwach. Oczywiście kompletną darmową infografikę ze wszystkimi skrótami klawiszowymi i parametrami modyfikacji przeze mnie dzisiaj udostępnionych znajdziecie na naszym Discordzie. Zostawcie suba, kliknijcie łapę w górę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!